Witam w ten oto atrakcyjny sposób. Reklama produktów Carandash z serii Cosmic Blue wprowadziła nas w ten temat. Dzięki uprzejmości firmy PBS Connect mogę zaprezentować w zbliżeniu 3 produkty z tej serii, właściwie jeden w 2 odmianach. I zacznę właśnie od długopisów z serii 849. Mam tu obydwa modele, które przed chwilą widzieliśmy w klipie promocyjnym. W takiej szufladce są pakowane, kartonowe opakowanie, jakby powiedzieć już świąteczne, tak to przynajmniej wygląda. Natomiast nie odnosi się do gwiazdki, a do gwiazd w ogólności. I to pierwszy z tych produktów, tak tutaj cieniując 2 rodzaje kolorów się przeplatają. Szary z takim złotawym. Tak klasycznie wykonany jest ten długopis jak wszystkie z serii 849. Przypomina zatemperowany ołówek, ma taki nałożony klips i mechanizm właściwie taki bardzo cichy. Klikania jak w joterze tutaj nie usłyszymy. Poprzez odkręcenie końcówki możemy wymienić wkład, a tu są wkłady Goliath, takie rzeczywiście piszące bardzo długo, także dość rzadko się tutaj wkłady w tych długopisach wymienia. No troszkę tutaj walczę z tym, żeby to dokręcić, ale już wszystko w porządku. Zamknęło się i znowu działa. Właściwie poza tym wyjęciem wkładu nic tu więcej rozebrać nie można. I drugi egzemplarz, mój faworyt z tych 2. Bardzo podoba mi się tutaj właśnie to ciemne, że tak powiem, niebo odzwierciedlone na korpusie tego długopisu. To oczywiście mamy Swiss Made napis, mamy Carandash, czyli nazwę firmy na przycisku. No i w tym wypadku klips jest w tym samym kolorze, którym mamy korpus, i tutaj taka gradacja kolorystyczna następuje, mniej więcej zmiana barwy tak w połowie, troszkę poniżej korpusu tego długopisu. Naprawdę bardzo mi się spodobał ten kolor, także jest taki charakterystyczny właśnie dla ciemnego nieba. No i kolejny, trzeci element to już większe pudełko, inaczej się otwiera. Taka szufladka jest włożona w takie etui, można powiedzieć, i tu wysuwając widzimy, że w środku mamy model Le Mans, długopis, nic więcej tutaj nie ma. Mamy takie tutaj zatopione w etui. No, trzeba będzie to przeciąć. No, jest i już widzimy, jak wygląda korpus i skówka. Skówka ma takie linie i gwiazdki zakończone na zakończeniu tej linii, także sygnalizują spadające gwiazdy. Na szerokim pierścieniu na dole mamy napis, tutaj NWS, to znaczy not for sale, to egzemplarz taki okazowy, i logo taki tutaj w niebieskim kolorze. Na górze mamy klips dość sztywny, natomiast korpus w bardzo niewielkim stopniu tutaj zróżnicowanie w cieniowaniu. Natomiast jest to oczywiście metal lakierowany. Mamy ten sam rodzaj wkładu, też tak zwany Goliath, czyli bardzo długo piszący wkład. Oczywiście tu jest innego typu i inne mocowanie. To się dokręca, natomiast wysuwanie wkładu i chowanie następuje poprzez ćwierć obrotu
tej skówki. Tak naprawdę atrakcyjnie się prezentuje akurat ten model w tej kolorystyce srebrno-ciemnogranatowej i ma on 13,5 cm długości, natomiast prezentowane wcześniej 849 ma 12 cm i 8 mm. Ten długopis waży 15 gramów, natomiast Le Mans oczywiście odpowiednio więcej, także 3 razy waży 47 gramów. Zapomniałem jeszcze tylko powiedzieć, że skówka modelu Le Mans jest platerowana srebrem. Tyle na dziś, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.